Siema, witam. Chciałem pokazać gigapotężny buildzik pod Warlocka. Tutaj możesz wycisnąć niewyobrażalne ilości warda, bo tak po prostu stojąc, bez kombatu, wyciśniesz 100 000, że aż licznik przekręca. Ogólnie powyżej 60 000 to jest normalka, żeby to trzymać. Build polega na abuzowaniu lekkiej mechaniki, która pewnie będzie naprawiona, więc trzeba korzystać póki działa. Ale jak coś znerfią, to dalej będzie grywalny i pewnie poprawię to i owo. I abuzuje się tylko tą defensywną część, a tak to ofensywnie to stakujesz sobie kursy, sam się podpalasz i bijesz za kosmiczne kwoty. Corruption na monolitach to na pewno powyżej 1000 można jechać, bo w tym momencie robię 800, no i totalnie nie ma oporu. W tytule tam właśnie wrzucę, jaki najwyższy monolit robię z maksymalnie lekkim oporem, może nie wiem jak to zrobić, no bo na siłę to tam wiadomo, no moby można bić in 10 sekund, no ale to chyba nie o to chodzi, a bossa tam paręnaście minut. Chodzi o to, żeby tak clean było. Zaraz pokażę jak tu gameplay wygląda, czyli Juleczka tier 4, bossy na Corruption 800 i może jeszcze wrzucę arenkę, co zrobiłem, bo też śmieszna sprawa, pierwszy raz wszedłem tym buildem na arenę i pobiłem rekord nekromanty, nad którym siedziałem parę godzin, bo tam miałem 377, a tu z bomby 545. I to jeszcze padłem w tak głupi sposób, że na pewno będę sobie puszował. To wyglądało tak, że nie użyłem sobie Profane Veila. Jak coś na monolitach, to ten build nie jest demonem szybkości, ale na bossach no to robi rozpierdziel, bo jesteś nie do zabicia. Ani razu nie padłem na bossie, nawet nie byłem blisko. Jak robisz dobrze rotację, to nie dość, że masz kosmiczny damage, to jeszcze nie można cię dotknąć. Ja nie mam idealnego buildu, mógłbym jeszcze mieć troszkę więcej cast speeda i mana regenu, wtedy byłbym totalnie niezniszczalny. Ale o tym jeszcze tam o statystykach powiem później. Do toolsów wrzucę tam troszkę lepszej temki niż ja mam na ten moment, żeby wiedzieć jakich szukać. Jak wygląda rotacja? No defensywnie wygląda tak, że rzucasz Bond Prisona z kursa i jesz sobie to Profane Veilem. To jest twoja defensywa, a ofensywnie no to po prostu rzucasz szczelinkę. Na singlu jeszcze, bo gramy pod podpalenie, możesz sobie nastakować do 40 i rzucić. Wtedy masz największy damage. Na monolitach albo na arenie no nie za bardzo to polecam, bo musisz mieć dopakowane cast speeda i troszkę mana regenu. Możesz to zrobić, co jest łatwe do zmienienia, bo ja nie mam idealnych itemów pod to, a i tak bardzo fajnie to działa. No to zaczynamy od Juleczki. Pokażę jak to wygląda. Pewnie bym to nawet przeżył, ale już wolę dodżnąć. Nie zawsze trzeba rzucać na tym nastakowanym, no ale to większy damage po prostu wchodzi. Ona umrze w tamtym, czy co? I pyk. Teraz lecę pokazać jeszcze dwa bossiki na szybkości. No i idealnie wygląda tak. Stakujesz do 40, rzucasz, pyk. Jak na to, że jesteś niezniszczalny, damage jest bardzo przyjemnie wysoki. Nie wiem, czy nie poprzycinać takie rzeczy, co sobie biegam po prostu. No bo tu no nie ma filozofii tej rotacji. Ciągle robisz to samo. Jeszcze nie tylko sobie stakujesz tego Ignite'a tym kursem, tylko jeszcze
skracasz sobie cooldown. No on ma 14%, można go zone-shotować od 15, tepając się w niego. I tyle. Tu mam max rolla, to keep current. Jeszcze pokażę tego Oroboro. Dalej nie wiem, ile można na łeb przyjąć obrażeń, bo ani razu jeszcze nie umarłem. W sumie głupio by było teraz umrzeć pierwszy raz. No ale no jak się ma 100 000 warda ponad, to nie wiem, co to musiałby być za damage. Jeszcze jak długo można siedzieć sobie w tym Veilu. No już mogę go zabić, skakując tak pyk. Jeszcze szybko pokażę, jak to wygląda na monolicie. Tak jak mówiłem, demonem prędkości ten build nie jest, ale no ładny ma damage i można sobie cały czas do przodu biec. Jak widzisz, 40 000 shielda tylko masz, rzucasz sobie więcej. Tutaj licznik oczywiście mi przekręciło, pyk znowu 60. Ale to, że prędkością dupy nie urywa, to na pewno nadrabia tym, że jest nie do zabicia. Ani razu nie padłem. Jedyne dętki, co miałem, to na alt-tabie praktycznie. Ale on jest bardzo wolny. O, ale ten objective to jest no jeden z lepszych, o jakie możesz prosić. Bo ten build jest idealny do puszowania areny i do udawania, że jesteś turecikiem, czyli rozkładasz sobie szczelinę i biegasz w kółko. No i pyk. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, ten buildzik jest ogólnie podwędzony trochę od ziomeczków z wysokich rankingów na arenie. Nie wiem, kto był pierwszą osobą, która stworzyła ten build. Widziałem jakiś filmik Crunching Tuny, ale ja głównie brałem od ziomeczka z rankingu, który wtedy, kiedy szukałem buildu, on był pierwszy. Teraz nie wiem, który jest, więc klasycznie nie mój buildzik podwędzony. I co jeszcze tak na szybkości mogę powiedzieć? No, dość szybko można go grać, bo unikaty tam nie są potrzebne. Większość unikatów jest poniżej 50 levela. Tylko head jest tam na 65, ale to on nawet nie jest tak potrzebny do buildu. Ale to o itemach zaraz. Teraz spelki. Najważniejszą rzeczą jest pod defensywę połączenie Bone Prisona z Vampiric Poolem. Przez to masz tyle warda. Jeśli wpakujesz w itemy minion health, przez to, że Bone Prison to jest liczony jako minion, masz kosmiczne HP. Później możesz się bawić w minmaksowanie, że tu troszkę mniej HP miniona, a dajesz na przykład jakąś ofensywną statystykę. Więc najważniejszy jest to do, to jest bardzo fajny pod damage, reszta jest obojętnie jak pójdziesz, możesz sobie nawet w slow i w mana efficiency polecieć. Najważniejszy jest do, czyli zwiększone jeszcze HP i cooldown. Na Veilu jak najszybciej chcesz w Vampiric Poola, wszystko później nie jest tak ważne jak może cooldown reduction. Jak kasujesz kursa, skraca dość mocno cooldown, a ty chcesz spamować tym kursikiem, bo nie dość, że ci Ignite'a nabija z unikatu, przez to masz większy damage, to ci skraca cooldown. Tutaj jest ważny cast speed i global dot damage. Z transplantem tu klasyczny movementowy spelek. Tu nie ma filozofii, też mieć haste i armor, ale nie ma większej synergii z innymi spelkami. Tutaj nawet mógłbyś mieć
inny spell, jakiegoś Ghost Flame'a albo coś. Szczelinka. Tutaj najważniejszą rzeczą do wbicia jak najszybciej jest ta odnoga, ta gałązka. To, żeby multiplier ci się zaliczał do zwiększenia damage'u, czyli nawet jak nie krytujesz, masz większe hity. No i im więcej necrotic resista, tym więcej bijesz. Dlatego stakujesz resisty. Reszta z ważnych jest of Gloom and Flames. Testowałem Tomb Gorgera za jakieś Death from Below albo gdzieś tu jeszcze dawałem. Tutaj wymaksować na przykład. Próbowałem z tym setupem, najwięcej biło i najprzyjemniej. Teraz lecimy do itemków. Mad Alchemist. Tutaj mam no nieidealna legenda, mogłaby być lepsza. Tutaj może byś chciał jakiś Necrotic Penetration albo tego typu, ale ogólnie jako unikat to bardzo zwiększa ci damage, bo im więcej masz nastakowanych elementów na targecie, tym więcej bijesz, a na tym polega troszkę buildzik. Na tym i na tym, że się sam podpalasz. Im więcej masz stacków Ignite'a, aż do 40, tym więcej spell damage'a do swoich... no nas interesują necrotic skille. Działa też na fire. Rączki Hubrisy. Cała szansa na blitz zmieniona na Ignite. A co jeszcze powiedziałem, że fire nas nie interesuje? Znaczy, źle powiedziałem. Fire i necrotic nas bardzo interesuje. Bo szczelinka jest też fire. Mój błąd, przepraszam. Tutaj tak samo zwiększamy właśnie damage ze szczeliny. Relik, ludzie tutaj różnych relików używają. Mi najbardziej siadło Murama Hilt. Tym bardziej, że mi taki dobry legendarny item jak się wykraftował. To jest po prostu damage ze szczeliny. Na głowie necrotic resisty, my to lubimy. Jeszcze niby dostajemy ten word per second od uncapped necrotic resistance, a tego resista mamy dużo. Tak naprawdę to nie jest potrzebne, bo i tak lecimy ciągle na tym wardzie z Bonkursa i Profane Veil'a. Tutaj troszkę lepsza legenda mogła mi siąść, ale no w toolsach będę miał tam lepsze afiksy rzucone. Neck, resisty, mana regen, zwiększony damage over time. Mana regen nas boli, niestety na czeście mógłbym mieć podstawę z mana regenem, nie znalazłem takiej. Tak samo z necrotic damage'em zwiększonym albo penetracją. Albo były w kosmicznych cenach, albo nie było nawet wystawione na bazarku. Tutaj widać, że lubię te Elemental Resisty, Necrotic i Minion Health'a. Crit Strike Multiplier, no tam gdzie się da wcisnąć, tam lepiej to wcisnąć, czyli na legendzie na głowie. To by bardzo fajnie wyglądało. Albo na czeście. Co tam jeszcze mamy? Ringi. Tak samo resisty. Necrotic chcesz wszędzie, gdzie się tylko da. Int bardzo fajny jest. Bazy ringów to Ivory ringi. Ci dają Necrotic resista. Tak samo amulecik chcesz, Bon amulet, bo Necrotic resistance oczywiście. Mój drugi ring jest no średni z tym throwing attack speedem. Tu lepsze rzeczy mogłem znaleźć. Niestety były dość drogie. Nawet taki minion health dodatkowy z chesta podmienić na coś innego. Buty to ja mam kiepskie. Zamiast tego strength'a łatwo by było znaleźć coś lepszego, nawet inta, ale tutaj ta stata z cooldownem, nie pamiętam jak się nazywa, chyba cooldown recovery, ale ogólnie to co zmniejsza ci cooldowny, to by było tu super. Najlepsze są Citadel Bootsy, tylko że one są troszkę na wyższy level, bo ta baza jest chyba na 85, ale na butach ta baza nie jest tak ważna jak na czeście. Na czeście no lepiej mieć tego cast speeda i mana regen. Tutaj ja mam niestety troszkę średnie takie. I dole no to chcesz spell Curse Damage i ponadrabiać sobie resisty jakieś. Na tych małych to Ward Retention jest bardzo spoko, bo im więcej Ward Retention, tym wolniej będzie ci spadał ten wardzik nakokszony. Tutaj mam tylko dlatego z tym dziwnym Ailment Overloadem, bo przez dwie rzeczy. Bo na 2 na 2 miejsca, jakbym miał tymi małymi dawać, to miałbym tylko 20 Ward Retention. To po pierwsze, a po drugie testowałem troszkę zmieniony build z odpalaniem właśnie tych Ailment Overloadów, ale na ten moment z tym Warlockiem to coś albo zbugowane jest, albo opis jest zły czy coś. To nie było mocniejsze. Dużo pasywek testowałem. No, tak to mam tutaj powciskane resisty. Blessingi. Najważniejsze to oczywiście Crit Strike Multiplier, bo zwiększa ci damage. Necrotic Resistance, bo zwiększa ci damage. I 2 na armory. Reszta to obojętne co sobie tam weźmiesz, bo to dropy jakiś useless, kto by na to patrzył w ogóle. I teraz najfajniejsze, pasywy. Zaczniemy od akolyty. Tutaj nawet nie wiem, czy ktoś grał jakoś inaczej je rozstawione. Tak samo w Liszu. Zawsze wszystkie buildy jechały do tego
16 intatów wcisnąć. Parę buildów widziałem, że tylko brali na przykład ten mana regen i inta tego pierwszego z necrotic damage'em, ale później mieli tutaj strasznie rozjechane w warlockowym. A tutaj to jest największa jazda. Widziałem ludzi, co grają z cast speedem, bardzo spoko, można to zabrać. Ogólnie jakie punkty masz tutaj takie płynne, że możesz odjąć luźno. Jeszcze pierw muszę powiedzieć, że to ustawienie największy damage i defensywność mi dawało. Jak chcesz coś zmienić, to tak, tutaj 3 punkty możesz odjąć, z tego i z tego po jednym, tutaj 3 i tu całą górę wywalić tą 7. I różnica jest taka, że możesz albo tu sobie wcisnąć, albo po te elementy lecieć, że 5, 5, 5. Próbowałem, no nie opłaca się imo. A tu z takich według mnie ważniejszych, no to Crit Strike Multiplier. Powiedziałem, że można z tego wyciągnąć, ale to tylko dlatego, że potrzebujesz dużo punktów tutaj do elementów, bo aż 15. Ja wolałem z tym grać. Ogólnie ten pasywek jest spoko. Jak channelujesz sobie Profane Veil'a, to chyba bijesz więcej z dotek. Nie jestem pewny, nie wiem czy to się snapuje, ten damage. Na pewno damage się snapuje na tym, że chcesz 40 nastakować i dopiero rzucić szczelinę. Bo jak zrobisz odwrotnie, czyli pierw szczelinę, później stakujesz, to nie masz zwiększonego damage'a z tej szczeliny. No, takie dziwne. Nie jestem fanem jak się snapshotuje damage, ale tak to działa. Nie wiem czy jak z tym to działa. Próbowałem testować, no za bardzo się damage rozjeżdżał, bo też zależne jest od tego jak szybko ci nastakują się inne kursy dotki i takie tam. Ale nawet jak miałbym wyciągnąć tutaj 3 punkty, to nie wiem gdzie bym to włożył, bo tutaj 3 no za bardzo się nie opłaca. Tutaj w te defy niby no też za bardzo mi nie siedziało. Więc ogólnie w tym drzewku jeśli cokolwiek chcesz zmienić, to tylko po te elementy lecieć, no takiego giga dużego wyboru w tym buildzie nie masz. Nie wiem czy coś zapomniałem. Jakby się coś zmieniło, no to albo będzie w opisie, albo przypięte, czy w komentarzu cokolwiek. Na pewno tytuł będę update'ował do ilu mogę dojechać arenkę czy tam monolit w Rapcji. A tak to no mam nadzieję, że się buildzik podoba. Trzeba korzystać z niego póki można. Jak się coś zmieni z nim, będę próbował w Last Epoch Toolsach zostawić wersję, która jest grywalna, jakby tam strasznie zmienili tego Worda. Jeśli się buildzik podoba, to klasyczne YouTube'owe zostaw suba. A ja życzę miłej gierki. Spadam. Elo Benz.